w dzisiejszym odcinku. A co jest w śmietniku? Tess, what are you doing? Don't touch that. Why not? It's in the trash. Yeah, and I'm just checking it out. Well, stop. Okay, fine. Naprawdę? Spokojnie, jam jest shop pracz, wyluzuj. O, rany. Matka mało od niej dostała zawału, nie? Hej, witam was serdecznie. Ja jestem Kaftan, a wy oglądacie Open Roads. Moi drodzy, jest to wyjątkowy tytuł, który łączy w sobie trójwymiarową grafikę z postaciami, które są rysowane i animowane ręcznie. Wygląda to absolutnie przepięknie, a ja jako fan tytułów takich jak Life is Strange nie mogłem sobie odmówić historii, która jest dość wzruszająca i przede wszystkim traktuje o relacjach międzyludzkich. Wiem, że w dobie horrorów i najróżniejszych potężnych tytułów taki może nie przypaść do gustu każdemu, ale wierzę, że znajdą się dla niego fani i odbiorcy, którzy docenią to, co ma do zaoferowania. A przechodziliśmy takie gry na kanale i zawsze gdzieś tam znajdowały swoich odbiorców, ale przede wszystkim po przejściu takiej gry nigdy nie poczujemy, że żałujemy poznania tej historii, bo zwykle niosą ze sobą coś wyjątkowego. Dlatego mam nadzieję, że dołączycie do mnie na tę niedługą przygodę i będziecie bawili się przy niej dobrze. Jeżeli oczywiście chcecie zobaczyć całość serii na kanale, zostawcie po sobie kciuka w górę. Tymczasem bez zbędnego gadania zacznijmy nową grę. Przyjrzyj się. Obróć. Ja, mama, babcia Helen. 80. urodziny babci. Po 80 powinno być kropka. Tak tylko mówię. Mama chce, żebym spakował już pokój do przyszłotygodniowej przeprowadzki. Trochę zajęło, ale jestem już blisko. Jeszcze tylko parę rzeczy i załatwione. Okej. Zdjęcie. Kiedy tata wrócił i nas odwiedził. Szczota. Bierzesz. Listwa. Jak najbardziej. Geoda. No proszę. Bierzemy. Kartka urodzinowa. Niech przyszły rok będzie dla ciebie pełen błogosławieństw. Jestem z ciebie dumna, babcia. Podnieś pana królika. No pewnie, panie króliku. Siema, Kaftan. Już kciuki w górę zostawili, bo jak nie, pożrę ich we śnie. No wiesz co, króliku? Hańba ci. Normalnie hańba. Czułość myszy trochę zmniejszę, bo... Podnieś kubek. Książka. Liquid Gold. Jude S. Baldwin. Płynne złoto. Historia przemytu alkoholu na granicy amerykańsko-kanadyjskiej i porzucone ukryte fortuny. Okej, bierzesz. Zapałki. Czemu nie? Nevada. Home to all manner of folksy cryptids and cool dads. No nie? Piękny jest. Bierzesz. Kartka rodzinowa. I forgot it. Zapomniało mi się. Zarąbiste. Ale spóźnione wszystkiego najlepszego. Przepraszam za spóźnienie, tesiaczku. Czasem umykałem tu różne daty, ale zawsze to je pamiętam. Zadzwonię długo, nie mogę się doczekać, tata. Podnieś słoik. Pineski. Zdjęcia. Chyba z ojcem, nie? Fanzone, laser tag, karty minigolf. Okej. Razem z tatą mistrzowie laserów. I married Bigfoot. She's great. Jedyna gazeta Ameryki, dziwne wieści tygodnia. Obcy już tu są i chcą twoich ulubionych przypisów. Poślubienie wielkostopy jest super. Miejsce ukryte zginionego skarbu przemytników odnalezione. I znaje tylko ten człowiek. Bierzesz. Notatka. Miejsce poszukiwań. Miasto Birchville. Port Sanilac, wyspa Sugar. Zatoka Dyera. Hunters Point, Port Copper. U podstawy latarni morskiej. Okej. Wcinek z gazety. W poszukiwaniu zakopanego złota przemytników. Miejscowa legenda czy ukryta fortuna. Autorka Tess Devine. Amerykańska prohibicja miała uniemożliwić obywatelom spożywanie alkoholu w barach i w domach, lecz jedynym jej osiągnięciem było doprowadzenie do rozkwitu nielegalnego importu trunków, zwłaszcza z Kanady. Wiele wypraw po alkohol odbywało się późną nocą. Do Ameryki trafiały pełne beczki, do Kanady zaś grube pliki gotówki. Przemytnicy dużo pieniędzy jednak ukrywali na terenie USA, by poczekać, aż możliwe będzie bezpieczne przetransportowanie ich do domu, a część tego nielegalnego skarbu z pewnością uległo porzuceniu po tym, jak przestępcy trafiali do więzienia lub ginęli wskutek powszechnych
pięknych w półświadku tarczek. Te porzucone skarby popadły być może w zapomnienie, wciąż jednak istnieją poszlaki mogące ku nim prowadzić. Wraz z ojcem spędziłem niejedne letnie wakacje poszukując miejsc, w których można by znaleźć to współczesne pirackie złoto. Nigdy jednak dotąd nie odnieśliśmy sukcesu. Miejscowe legendy i kryjąca się za nimi historia fascynuje i każe dowiedzieć się więcej. Ciąg dalszy na stronie 2. No proszę. Kalendarz bierzesz. Lakier do paznokci bierzesz. Faktura. Klient Divine Design, Hancock's Hardware Greenville. Usługa zaprojektowania strony internetowej. No proszę. Szkolna gazetka. Przygotowania do powrotu do domu. Strona 7. Kibicu na początek sezonu naszym gwiazdom koszykówki. Recenzje filmów Piraci z Karaibów, Matrix Reloaded. O kurde bele. Tak, 2003 rok, ewidentnie. Tego pamiętnego dnia 2 lata temu życie nas wszystkich uległo zmianie. Uczniowie Greenville dzielą się wspomnieniami. Życie dzieci w Ameryce i na całym świecie, w tym również uczniów w liceum Greenville, odmieniło się na zawsze 11 września 2001 roku. Ojej. Czy dowiedzieliście się o wszystkim rano do rodziców, czy też zobaczyliście wiadomości w telewizji? Pamiętacie na pewno, gdzie byliście w tej pamiętnej chwili. W ciągu ostatnich 2 lat zagrożenie terroryzmem stało się częścią naszej codzienności, podobnie jak termin broń masowego rażenia. W chwili, gdy samoloty uderzyły w wieżę World Trade Center, zrozumieliśmy, że nic już nigdy nie będzie takie samo. Amerykańscy żołnierze wkraczają do Iraku, a opinia publiczna podzieliła się na stronnictwo domagające się wspierania tych żołnierzy oraz grupę twierdzącą, że George Bush i Donald Rumsfeld nie mają wystarczających powodów, by rozpoczynać wojnę. Dziś jednak pogrążamy się w żałobie po 6 000 ludzi, którzy stracili życie 2 lata temu i doceniamy ofiarność wolontariuszy, służb ratunkowych i członków społeczności, którzy ruszyli do akcji, kiedy byli najbardziej. Ciąg dalszy na stronie 2. Nowa sala gimnastyczna i tak dalej, okej. Podnieść bilet lotniczy. Better leave these where Mom won't see them. Okej. A czego ma ich nie widzieć? Gumka do ścierania. A kompa nie pakujemy? O. Ku pamięci. Na wieczną pamiątkę Helen Sophia Divine. To po babci. No dobra. Proszę bardzo. Liceum Greenville. O, płyta z przykładami w zestawie. Pan Image Web Script na platformę Windows i Macintosh. Naucz się szybko i łatwo tworzenia stron internetowych. A co jest tam nisko? Chyba nic, to jest noga, ok. Przebij folię bąbelkową. O, mam cię. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, Tereso. Zawsze wspanialiście gościć, nie mogę się doczekać następnego razu. Jestem dumna z ciebie, twojego biznesu i z tego, jaką kobietą się stajesz, twoim całym sercem, ciocia August. Okej. Bransoletka, przyjaźń, Tess i Fran. Oh, right. I was supposed to feed you. Poor little guy. O kurde bele. iPad. To coś w rodzaju Tamagotchi, tak? Pudełka DVD. Coś się stało z moimi rękami. Słodkie zmartwienia. O proszę. Komedie romantyczne. Bogata i popularna uczennica liceum próbuje uczynić z nowej koleżanki najbardziej wziętą dziewczynę w szkole. Okej. A tutaj? Trop Tim Curry. Okej. I co jeszcze? Tyle. Oh man. Co tak słabo? Można je zabrać? Chyba nie. Co my tu mamy? Hej też, dziś w nocy filmu u ciebie w domu? No jasne, jakie filmy przyniesiesz z pracy? To będzie noc z 2 komediami. Dam ci trop, a ty się martw. Które to filmy? No to słucham, już ci go dałam. Tess, nie rób mi tak, masz trop, to się martw. I znowu gumka do ścierania. Okej. Wycinek z gazety. 3 porady dotyczące demencji od nastoletniego wnuka. Kiedy ukochana babcia zaczęła doświadczać demencji, jak przytrafiło się to mojej, bywa naprawdę trudno. W międzyczasie wiele się nauczyłem. Mam nadzieję, że moje rady pomogą i tobie. To coś więcej niż tylko utrata pamięci. Demencja może oznaczać też zmianę zachowań, jak zwiększony upór czy nerwowość, nawet jeśli dana osoba nigdy dotąd taka nie była. Musisz pamiętać, że to nie jest jej prawdziwa osobowość i postarać się znosić to cierpliwie. Spróbuj wykazać się elastycznością. Szybko nauczysz się, z którymi pytaniami twój dziadek lub babcia ma problem. Naucz się unikać tematów trudnych i budzących irytacji. Jeśli powiesz coś nie tak, nie przejmuj się. Potraktuj
to jako okazję do nauki. Spójrz na to w pogodny sposób. Kiedy bliska osoba nie pamięta imienia czy wydarzenia, nie poprawia jej, ale zachowuje się tak, jakby każdy mógł coś podobnego zapomnieć. Zachowaj optymizm. Nie przywrócisz chorej osobie pamięci, ale możesz sprawić, że będzie czuła się dobrze sama ze sobą. I nie zapominaj, nie o wszystkim trzeba rozmawiać słowami. Czasem zwykłym przytuleniem można przekazać o wiele więcej. Paczka chipsów. Torba po ciastkach. I wycinek z gazety czytaliśmy, okej. Liceum Greenville. Gry mi mówi, pozostańcie w szkole, dzieciaki, nie bądźcie takie jak ja. Do zobaczenia za rok fantastycznego lata, Brooke. Rocznik 2003, teraz to my zawodnimy szkołą. Wydanie specjalne czytajcie. Fantastycznie było z wami pracować w tym roku w gazecie. Do zobaczenia w dziale komiksów. Jako pierwszy podpiszę się wam na tyłkach. Francine tu była. Hej kochana, chciałam się upewnić, że nie przegapisz tej wiadomości. Teraz każdy, kto się tu podpisze, będzie wiedział, że jesteśmy najlepsze przyjaciółmi i nic im do tego. Miejmy tego lata świetne lato. Maraton filmowy każdej nocy. Francine. To chyba wszystko. Okej, chyba zrobione. Tu jest długopis, a tu jest jakaś maskotka, hipopotam. Biorę cię. Koszulka pracownicza. Guess I'll have to pack this after my next shift. O, wypożyczalni kaset wideo pracuje, ale czadzior. Spakuj plakat. Coś jeszcze? Chyba nie. No dobra. To wszystko. Jeszcze ten plakat. Czy ten motyl jest odniesieniem do tego niebieskiego z Life is Strange, czyli tak jakby symbolu Chloe? Tak mi się wydaje. Dobra, możemy zejść na dół. Tess? Yeah? Come down to the basement. There's something I want to show you. The basement? What is it? Oh, it's nothing really. Remember, this? Gah! Wspaniałe. I love it! Where did this masterpiece come from? Your Aunt August made it. When she was a kid. It's Lady, the dog we had when we were growing up. And Aunt August isn't a rich and famous artist now? Well, she is one of those things. Not a famous artist, though. We've still got a little while before we actually move out, right? Like a week? Yeah, about. The estate sale was weird. Having all those people in the house, picking through Grandma's stuff. I'm glad it's over. Yeah, me too. Are you okay? Mom. We took care of your grandmother right up to the end, and now they're selling the house out from under us. I know. want to just take a minute and look around and see what's left. I haven't really gone through everything since the sale ended. Yeah, me neither. That sounds really nice. Just looking through what's still here. Aside from this hell picture. Amazing that no one bought it, right? Just shocking. So you're all packed up, right? Good to go? Oh my god. Just remember that it needs to be done by Wednesday so we can get everything out of here on time. I know. Większość rzeczy babci Helen trafiła na wyprzedaż. Nie miałam dotąd okazji się rozejrzeć i zobaczyć, co w ogóle zostało. Szczotka. I szufelka. No dobra. Piękny. Brałbym go ze sobą na wycieczkę. Kapelusz. Ooh, so dapper. Was this Grandpa's? Detergent do prania. Grandma's advice column was popular, wasn't it? For a little while, yeah.
I felt really lucky that I got to ask her for advice face to face. I remember when we went to that one book signing when I was a little kid. You remember that? Yeah, I mean, people in the audience seemed so excited and nervous to get to ask her their questions right there in person. Sometimes when I'd ask Grandma for advice, she'd start off with, "Don't tell Millie," but I think she saved her special advice for me. Well, she could have given some advice to herself and realized that taking out 3 mortgages on her house wasn't such a good idea. Otwórz. Nikt tak nie daje dobrych rad jak Millie. Live. Dzięki swojemu wdziękowi, mądrości i nienagadnemu taktowi droga Millie czaruje użytkowników od ponad 15 lat. Jej ukazujące się w ogólnokrajowych gazetach mądre rady czyta co tydzień ponad 5 milionów czytelników. Po raz pierwszy zebraliśmy w jedno dzieło najciekawsze odpowiedzi mędrczyni środkowego zachodu. Sprawy domowe, rodzicielskie czy miłosne, nie ma pytania, z którymi Millie nie dałaby sobie rady. Okej. A tutaj? Farby, farby, wszędzie farby. Wycinek z gazety. Leo Lambros, wiek 43 lata, Orange State, Greenville, w stanie Michigan. Zmarł 28 lipca 1968 roku w szpitalu regionalnym Aleksandria. Był weteranem II wojny światowej, podczas której służył jako zwiadowca 173 Batalionu Artylerii Polowej i odszukiwał pozycję wroga z linii frontu. Pracował później jako inspektor budowlany dla hrabstwa Green. Pozostawił żonę Helen Lambros, także córki Opal i August. Nadal trwają przygotowania do pogrzebu pod kierownictwem firmy Milton Family Funeral Home w Vancouver. Okej. To dziadek. Krasvogin, Michigan. Karta identyfikacyjna pracownika, Leonard Lambros. Grandpa Leo was An inspector for the county. What's that mean? He inspected things for the county. Oh, great, Mom. Thanks. Commercial buildings, mostly. When we were driving around town, he'd point out the ones he'd inspected. I remember he was very proud of inspecting the department store. You know, the big one on Old Main Street. Every foot of electrical, fire sprinklers, alarm system, everything. He'd say he was the only thing keeping half the buildings in town from burning down. Electrical fires are no joke. Okej. Kalkulator. Podbijak. Stojak na długopisy. I tyle? Tędy nie wyjdę. Bezpieczniki, wszystko ok raczej, nie? Nic się tu nie kryje? Nie. Wobec tego zdaje się, że idziemy do góry, nie? Ładnie. Wszędzie podbijaki. Popielniczka. Puszka z pomidorami. Puszka z kawą. Pips, houseblend. O proszę. I've gotta take more pics with Francine this year. We're so cute. Maybe I should start carrying a camera around. Who are these people? Mom's friends? Dorothy Jean Haveman i Nathaniel Edgar Bowles zapraszają do wspólnego uczczenia ich ślubu w sobotę 9 czerwca 2002 roku o godzinie 13. Okej. We did our best, but the results were... Ugh. Cieszę się, że mogą liczyć na twój nadzór przy pieczeniu. Ale super. Zamrażarka. A w niej nic. A w lodówie też nic ciekawego. Czy to było to, co myślę? A to zupki chińskie jakieś. Chińszczyzna. Dobra. Płatki śniadaniowe. Tropically fun and tropically sweet. It's tropical hippos you gotta eat. Okej. Tu nie spojrzymy. Dobra, w kuchni to chyba tyle, nie?
salonie. Wiadro. Wow, was this taken right here? Cool. That's Grandpa? Mm-hmm. Probably only a year before he died. Of a heart attack? Yeah, very sudden. But I guess that's how heart attacks are. Nóż do papieru. Szukamy rzeczy. Jest kolejne zdjęcie. Lions Creek. Nic z tego. Oh, how did this end up down here? Huh. Must have been in a drawer of something that got sold. This is from one of the first digs Dad and I went on. It was kind of adorable how excited you both got about going on those digs. I remember being so sure that we would actually find bootlegger gold. Or at least a clue about it. Your dad. Well, at the very least, he certainly had a way of firing up your imagination. I'll give him that. Okej. Ale stylowa. Did Grandma start dressing like this after you moved out of the house? Mm-hmm. After my father passed, my mother, well, Turned into a hippie. a bit of a free spirit, let's say. Doesn't look like that rubbed off on August much. I think it might have. To push her in the opposite direction. Chińska ceramika. Wow. A few pieces of pottery that my mom collected from around the world are still here. I'm surprised they didn't all sell. I think this one is from South America, not sure which country. And this one's Japanese. I've never even left the country. Why haven't we ever gone anywhere cool? Niagara Falls isn't cool. It isn't Japan. Well, it's a lot easier to drive to Niagara Falls than Japan. Cheaper, too. But wouldn't it be fun? Me and you, an intercontinental mother-daughter adventure? Maybe an intra-continental adventure. I'm thinking of a certain place. Somewhere warm and southwestern. Somewhere where, say, my own father currently resides. Listen, we've discussed this. We're not going to Nevada to visit Penn. It's not going to happen. Well, what if I just went by myself? By yourself? No way. It's a bad idea. How come? There's a bunch of reasons. Like... Like, I said so, and I'm your mother? Nevada, czyli co, stary wyprowadził się do Vegas? Zdeformowana miska. What? No one bought this masterpiece? I'm downright offended. I made this when I was, what, 4? At Frankenmuth. Yeah, at that pottery demonstration they did. They'd call little kids up from the audience and show them how to do it. I was so excited. I was jumping up and down, waving my hand, because I knew that Grandma likes pots. She kept it up on this display shelf with all her other pieces all those years since you gave it to her. Oh, honey. It's okay. I think I'm gonna hold on to it. Grandma held on to it all this time. She wouldn't have wanted me to throw it away. No i super. Odkurzacz. Ugh, Mom, please quit already. Te kolory zawsze mi się będą kojarzyć z kasetami VHS. Która to firma miała takie? Nie pamiętam.
O kurde bele. O której ceramicze... O! Oh, good. Some of Grandma's pottery didn't get sold. I loved watching her at the potter's wheel when I was little. Had she been doing pottery her whole life? Honestly, I think it's something else she picked up after my dad passed. Like the advice column? No, she was doing that since I was a kid. Did Grandma... Was she ever with anyone else after Grandpa died? Whoa, where did this come from? Well, she just seems so vivacious. You'd think some man would be interested. Yeah, no, not that I know of. Ojejku, jakie niezręczne pytanie, nie? Córa zadaje matce. O której ceramice jeszcze coś powie? Jestem ciekaw, więc chcę się każdemu egzemplarzowi przyjrzeć i to było na tyle. Szkoda. Narzędzia garncarskie. O! Is this... Some of the last pottery your grandmother made. Yep. After her fine motor skills started to go. It's still kind of beautiful. I miss her a lot. Yeah, me too. To chyba wszystko, nie? A co jest w śmietniku? Tess, what are you doing? Don't touch that. Why not? It's in the trash. Yeah, and I'm just checking it out. Well, stop. Okay, fine. Naprawdę? Spokojnie, jam jest shop pracz, wyluzuj. O rany, matka mało nie dostała zawału, nie? Po prostu byłem ciekaw, no. Już wychodzimy, czy teraz na górę? Oh, hey. It's August. Ugh, exhausted. The state sale was a lot. But that's easy for you to say. Yeah, I remember. And the answer is still no. Well... The what? Oh, right. Right. Sorry, it hasn't exactly been at the front of my mind. Yeah, it's around here, somewhere. No, it's fine. Okay. Love you. Bye. Unbelievable. What did she say? Nothing helpful. Is she still not gonna help us with the house? No. She was just calling to ask me to find some book of hers. Any idea where it could be? It must be upstairs somewhere, in your grandma's things. It has a red and black cover, white block lettering. I'll know it when I see it. Okay, let's go. Ciotka August zadzwoniła do mamy w sprawie jakiejś książki, niby dla niej bardzo ważnej, pewnie jest gdzieś na górze. Mówię wam, to jest Necronomicon. Ciotka jest demonologiem i przyzywa demony z innego wymiaru. A teraz spójrzmy. Co jeszcze tu możemy znaleźć? Uwielbiam takie gry, na których jest pełno detali, wiecie? Bo rozglądanie się, eksploracja świata przez Stefanego jest sobie storytellingiem samym w sobie właśnie. I to jest piękne. Że odkrywamy drobiazgi i patrząc nawet na to, wiecie, co jest wokół, możemy poniekąd, no cóż, dowiedzieć się nieco o postaciach, które tu mieszkają. Mam odbicie? Nie mam, because I'm Count Dracula. And I'm here to suck your blood. Oh, somebody bought Grandma's old writing desk? And her typewriter. He said he was an advice columnist too, and wanted to use them for his writing. He said your grandmother was a real inspiration. He left a very nice note. And a lot of money? Well, it was just an old desk. But it had sentimental value. For us, maybe. And for him, obviously. Can I see the note? Sure. Dawaj.
Opal. Twoja matka zawsze była inspiracją. Nie tylko dla mnie i dla całego pokolenia pisarzy i czytelników. Nie sposób wyrazić, jak wiele spokoju wniosła w moje życie przez te lata. Skoro mogę pisać w miejscu, w którym pisała ona, mam nadzieję, że odrobinę jej magii udzieli się i mnie. Twój Ben Gerber. Well, okay. I guess it's alright that he got it. Glad you approve. No dobra. Droga Mili, pożegnanie od Mili, drodzy czytelnicy. Wielką radością, zaszczytem i przywilejem było pisać do was przez te wszystkie lata. Niewielu ludzi ma szczęście powiedzieć, że kochają swoją pracę i jestem wdzięczny losowi, że się do nich zaliczam. Nauczyłam się od was ogromnie wiele i mam nadzieję, że i wy czegoś się ode mnie nauczyliście. Kiedy otwieram każdego tygodnia wasze listy, zawsze zachwyca mnie wasza pasja, wasza chęć sukcesu i samodoskonalenia. Wiele rozmawialiśmy o tym, co w ludziach najgorsze i jeszcze więcej o tym, co najlepsze. Wszyscy będziecie dla mnie do końca moich dni wielką inspiracją. Choć moja kolumna przestanie się ukazywać, mam nadzieję, że wciąż będziecie uważać mnie za przyjaciółkę. Wy pozostaniecie nimi dla mnie na zawsze. Wasza Mili. Czy Mili udziela ci kiedyś rady? Jeśli chcesz odpowiedzieć, jak odmienia twoje życie na lepsze, wyślij list na adres Droga Mili, skrzynka 9975 Los Angeles, Kalifornia. Obecnie Droga Mili nie odpowiada już na pytania. Want to know something? Your grandmother didn't write this. I did. You did? Were you nervous? A little, I guess. I definitely didn't feel like I could live up to Millie. But it was just for one column. Her editor helped a lot. I'm glad I got to do it. Okej. Już babcia już pewnie nie dawała rady, nie? I remember hiding in here with a flashlight to read my books when I was a little kid and we were visiting Grandma. And a box of crayons, apparently. We'd come to visit and I'd hunker down in here for hours. Some kind of game in my head, I guess. I'd be hiding in here and I'd hear Grandma out there in her room, typing away or just reading in bed. I know she knew I was in there, but she'd always pretend not to know. And I'd pretend she had no idea I was hiding. I don't know why. I just liked the feeling of knowing she was out there. I have only slipped away into the next room. Somewhere very near, just around the corner. The poem you read at Grandma's funeral. Mm-hmm. Coś czuję, że to będzie bardzo wzruszająca gra. Okej. Gdzie jeszcze mogłaby być książka, skoro nie tutaj? Może tutaj? To mój pokój. This is my room. Ojejku. No proszę. No nie, no całe osiedle widać. Dbało się o szczegóły, zadowalające, nie? Szkoda, że piesek żaden nie biega. Obrazy. List. Hey, Ma! Actually, maybe I should just put this back. Opal. Przykro mi słyszeć, że mama czuje się gorzej. Wiele o niej ostatnio myślę. Wiem, że to czuły punkt, więc wspomnę po raz ostatni. Bardzo bym chciała, żebyś pozwolił im pomóc w opłaceniu rachunków za leczenie mamy. Rozumiem, że wolałabyś mnie tam mieć osobiście, ale nie mogę po prostu oderwać się od pracy na tyle, żeby móc przyjechać. Przykro mi, że mogę ci zaoferować tylko pieniądze, ale tak właśnie wygląda sytuacja. Jeśli stresuje cię ogrom pracy, zawsze możesz przysłać tu test na weekend. Wspaniale jest ją tu gościć. Zadzwoń, jeśli będziesz mieć jakieś wieści co do mamy. Kocham cię, August. Okej, czyżby książka? Rachunek za prąd. Ojojoj. I am the very model of a modern major general. La 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 du 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 mineral. Dosłownie ostatnio widzieliśmy to. Zaraz, gdzie to było? Nie wiem, czy to nie było w Stowarzyszeniu Literatury i Placka Ziemniaczanych Obierek. Miłośników literatury. Kurczę, ten występ dosłownie o to. Tam było. Tak mi się wydaje, że to było tam. Brzmiało super. Ojejku. Bo dosłownie tę piosenkę pamiętam i ten tekst. Może to było w czymś innym? Tyczka z haczykiem. What's this? Oh, it's a hook pole thing to pull down the hatch to the attic. Could August's book be up in the attic? With Grandma's things? Could be. All right. We can go up there, but you go first.
Znalazłem tę dziwną tyczkę z hakiem. Czy to ma w ogóle jakąś konkretną nazwę? Nieważne. Powinna być w stanie ściągnąć przy jej pomocy schody na strych. Sprostowanie. Bożonka przyszła i mnie poprawiła. Oglądaliśmy ostatnio jeszcze raz Obierki, stąd jakby skojarzyły mi się te dwa filmy i pomyliły się, choć totalnie są inne, ale to była nowa komedia Boże, czy jesteś tam tu Margaret? Taki familijny film młodzieżowy. Bardzo fajny i dlatego między innymi mi się pomyliło, ale tak. Oba filmy są spoko. Polecam. A teraz pytanie, gdzie może być jeszcze ta książka? Raczej nie tutaj. Prawdopodobnie będziemy szli na strych, ale jeszcze czy tu nie było pomieszczenia? Nie było, okej. Wobec tego działamy. Okay, come on up! Damn, it's dusty. Now, where's that book? Czasopismo. Felicity Maj 60 centów. Skok w wiosnę, co modne, co niemodne, w czym nie pokazać sanic. Małżeństwo, może mama nie zawsze miała rację. Nowy makijaż. Ruth Harper pokazuje krok po kroku. Słońce, księżyc, wschód. Jaki jest twój znak zodiaku? Jak go wykorzystać? Gryźcie w język, czy mówić, co myślisz? Upiorna lalka. Okay, well, this is just creepy stuff. Why are these up here? You'd rather they were downstairs? Good point. Okej. O, psia miska po piesku babci. Whoa. Grandma's wedding dress? I wore it on my wedding day, too. And you can wear it when you get married. Definitely. I knew you would. Well, you didn't know. Oh, I knew. I've always thought this was such a beautiful dress, and I'd always wanted to hand it down to you. Like your grandmother handed it down to me. Those sound like you reasons. Well, you just said you definitely want to wear it for your wedding, so I guess there are you reasons, too. What? Mom, do you ever think that maybe sometimes I just say things I know you want me to say? So you don't want to wear the dress? I don't know. I don't even know if I'm ever gonna get married. Well, I just... In the future, please don't patronize me. I don't want you to tell me something just because you think it's what I want to hear. You're better than that. Better than that? If I don't say what you want me to say, you don't take no for an answer. So when I asked if you wanted your grandmother's wedding dress, you said yes, but you meant no. I understand. You were just telling me what I wanted to hear. You don't want the dress. I get it. I mean... But it's a nice dress. It meant a lot to Grandma. And to you. Isn't that enough? Kurde bela. Kręglowe trofeum. Oh, Grandpa Leo was a bowler? He and Dad have that in common. What do you mean? Dad loves bowling, No, he doesn't. but he's always wearing those bowling shirts. Didn't he used to be in a league or something? Honey, he just thinks those shirts make him look hip. Bowling shirts? Are you kidding? I thought he must have so much bowling pride that he wore those shirts around in spite of them being obviously not cool. No. They're definitely a fashion statement. I think he got the idea from that movie Swingers. This explains so much. Like why you never once saw him actually bowl? Yes. O matko. No i gdzie jest ta książka? Gitara. What's under here? Here, let me grab that. I'll put it up here to look through. Yeah, there's a bunch of old stuff in here. But, Mom? hold on, it might still be here somewhere. There's something... Here it is. Maybe if your dad had read this, he wouldn't have stopped working at the video store.
Mom! What's in there? Dobra, mniejsza o książkę o gest. Znalazłyśmy w tajnym schowku na strychu dziwną walizkę. Czy to babcia Helen ją tam ukryła? Dlaczego? Odpowiedź może kryć się wewnątrz. Dawaj. Ale gdzie jest walizka? A, tutaj. This is just some junk from the old summer house. Your family had a summer house? Well, it was more of a cottage, I guess. We spent the summers up there for a long time. And you've never taken me to visit? Well, I haven't been there since I was your age. We just stopped going one summer. The summer after my dad died. I think there were just too many memories there. Oh my god. What? Aren't you seeing it? Seeing what? Right here! Behind them? That's a freshly covered hole. Uh-huh. It's obviously the location of the buried bootlegger gold. In our backyard, you mean? Indubitably. Lady probably buried a bone there. Dogs don't really do that. Only cartoon dogs do that. Only cartoon dogs bury bones, but real-life bootleggers bury gold in people's backyards? In 1968? It was a different time, Mother. Sure. Pocztówka. Już niedługo będziemy razem, kocham cię i pokochamy też nasze nowe wspólne życie, wolni i szczęśliwi. Well, whoever this guy was, it sure seems like he and Grandma had something pretty intense going on. Was Grandma Helen in some kind of secret relationship? No! Not the Helen I knew. Intrigue. Grandma, what were you up to? Dinosaurs Dinotown. Jedna z córek potężnie mnie ostatnio szokowała. Jest po ślubie, wyszła za mąż z miłości z uczelni bez mojej wiedzy. Twierdzi, że chcieli zaoszczędzić na ślubie, żeby kupić dom, ale bardzo boli mnie, że nie zaprosiłem mnie na uroczystości. Wie, że bardzo długo marzyłam o dawnym weselu. Jak mogę przekonać się, że małżeństwo opierające się na tajemnicy nie ma szans przetrwania? Przygnębiona teściowa. Droga przygnębiona. Jedną z największych trudności bycia rodzicem jest pozwolenie dzieciom na popełnianie błędów. Tylko czas pokaże, czy ich małżeństwo przetrwa. Ty zaś możesz jedynie starać się, aby było możliwie najlepsze. Pomyśl o presji, jakiej poddana była twoja córka, kiedy trzymała to wszystko w sekrecie. Wszyscy, również ja, mamy swoje tajemnice i czasem fakt, że nie mogę zdradzić ich nawet najbliższym, sprawia, że trudno jest wręcz oddychać. Choć być może ciężko patrzeć, jak twoje dziecko popełnia tak głupi błąd, najlepszym, co może zrobić matka, jest ugryźć się w język, twoja myli. Mój mąż odnowił znajomość ze swoją licealną miłością, dziewczyną, z którą nie widział się od czasu służby w lotnictwie. Oboje są po ślubie, twierdził, że się tylko przyjaźnią. Wbrew własnemu rozsądkowi wspierałem go w tej decyzji i oni zaczęli spotykać się coraz częściej i częściej. No i cóż, powinna była zaufać intuicji. Po wcześniejszym powrocie z zakupu przyłapałem ich in flagranti. Nie wiem teraz co robić. Przyjaciółka doradza mi rozwód, lecz matka twierdzi, żebym została z nim dla dobra dzieci. Co mam zrobić? Pozbawiona nadziei ze śródlądzia. Droga pozbawiona. Nic tu nie jest trudniejsze niż patrzenie, jak rozpada się twoje własne małżeństwo. X, uwierz mi doskonale, o tym wiem. Wykreślone. Ciężko powiedzieć, co jest trudniejsze, poczucie zdrady czy świadomość, że zostałaś oszukana. Rozwód to trudna rzecz, nie ma wątpliwości. Jednego jestem jednak pewna. Zawsze jest czas, żeby zacząć od początku. Porzucenie i wolność to dwie strony tej samej monety. Twoja Millie. Did Grandma write these? During the last summer, we visited the cottage. Was she okay? Looks like her editor didn't think she was. It was only a year after my father died. I think Millie was still figuring things out, too. It must have been hard. I'm sure it was. They had been married 20 years? I meant for you. Oh, right. I mostly just tried not to think about it. That doesn't seem very healthy. It got me through. Ojej, tylko nie to. Na Nixona głosowała? Weird little rocks. Ah, these little stones were from the stream near the summer house. You painted them? Me in August. The rocks from the stream were so smooth, but I forget why we painted them. You were really that bored, huh? There weren't many TV channels back then. Tragic.
Grandma's sunglasses? Vintage. Can I keep them? You think they're your style? Yeah. Sure. Just be careful with them. I'll guard them with my life. Groovy van. I did love that van. The engine died for good while we were visiting the summer home, and so I just turned it into my bedroom after that. You slept in a broken down van? Well, the summer house was small, and I always had to share a bedroom with August. When I realized I could have my own space just by sleeping out in the van, it was a no-brainer. Did you, redo it to be like a bedroom inside? Yeah. Your grandfather pulled the seats out for me, and I set up a little bed frame with a mattress and all sorts of posters and pillows and shelves and things like that. Wow, that's actually cool. Could I do that? With our car? No! Super. Wycinek z gazety. Aresztowany przez policjantów z Greenville. Zeszłej nocy doszło do kolejnego włamania z serii, która według policji stanowej stanowi dzieło pojedynczej, zorganizowanej grupy. Ponownie nie było widać żadnych śladów użycia siły. Zabrana została niemal cała cenna biżuteria o łącznej wartości ponad $100,000. Miejscowe harcerki ruszyły na plażę. Harcerki z 317 zastępu hrabstwa Gin udały się wraz z rodzinami na wycieczkę na plażę nad jeziorem. Droga Millie, moja bliska przyjaciółka zwierzyła mi się ostatnio, że zdradza swojego męża. Kocham ich oboje jako rodzeństwo. Nie wiem, czy lepiej będzie poinformować męża, czy też dochować tajemnicy wątpiąca w Dulus. Droga wątpiąca. Tego typu sytuacje są bolesne dla wszystkich, którzy mają w nich udział. Nie ma z nich nigdy prostego wyjścia. Pamiętaj, że to jej tajemnica, a nie twoja. Bądź lojalna wobec tych, wobec których powinnaś. Droga Millie, wiem, że przysięgłaś nie dzielić się nigdy przepisem na owsiankę. Ojejku. Nie, stop! To było hej mamo, szlak. Możemy to cofnąć? Błagam, powiedzcie, że mogę to cofnąć. Tak jest. Whoa. There was a crime spree? Oh, yeah. Yeah, department stores and fancy clothing shops. Places kept getting robbed. The police couldn't figure out how the crooks were pulling it off. It went on for, well, it felt like months. So what happened? Did they get caught? Now that I don't remember. Swoją drogą, mamę dubbinguje ta pani, gdy nie pamiętam jej nazwiska. Ale ona grała w Orchestrash i grała w Krainie Jane Austen. Okej, spławik. Grandma's diary? Should we? Oh, I don't think we should really... Oh, Grandma wouldn't have cared. I'm dead. What difference does it make to me? I can hear her saying it now. Proszę, tylko zerknę. Nie było przetłumaczone. Wcale nie pomagają. Uważają się z dobrych sąsiadów, a jeśli ktokolwiek wie, jakie miejsce wybrukowane jest z dobrymi zamiarami, to właśnie te babcie. Dzieci trzymają się najlepiej jak mogą. Opal jak zwykle ma swoje własne nastoletnie problemy, jakby to było lato jak każdy inny. August trochę mnie martwi. Coraz bardziej ucieka świat wyobraźni, żałuję, że nie mogę jej pomóc, ale tak wiele nie jestem w stanie powiedzieć. Coraz trudniej utrzymać mi w tajemnicy moją korespondencję z XXXXX. Kwestią czasu jest, że znów będziemy razem, ale trzymać to w sobie i nikomu nie mówić to prawie nazbyt wiele, a on wie i ja wiem. Niedługo oczekiwanie dobiegnie końca i wszystko zostanie za nami. Kartka pocztowa. Zapomnij przeszłości, Lonie. Żyje teraz, liczy się nasza przyszłość razem. Oh shit. What is this? So, Grandma and this guy were definitely together before Grandpa died? And they were gonna run away together? You never heard about this? No, this is... And what is this key to? Why is it hidden in here? Something at the summer home, I assume? Okay, well, now we've gotta go check the whole place out. To find out who this mystery man was. Don't you want to know? I don't know, Tess. We still have so much to do around here. Come on. It'll be fun. An adventure. I still need to call Tina at the theater and finish cleaning out the fridge. Come on. We never get to do stuff together. You spend all your time at the theater, and I spend all my time in school. When was the last time we were able to do something? To talk? Well...
You do want to know, don't you? I can see it, Mom. I can see it in your face. Oh, God. You know, a little change of scenery would be nice. Ha, that's the spirit. We could spare a weekend before we have to move for a little road trip, right? To tie up some loose ends. Right. And some of those little towns along the way are great for antiquing. Yeah, sure. All right, it's a deal. Let's hit the road and see what we find. I could really use a break from all this, even if it's just for a weekend. Pack your overnight bag. Yes! And bring your homework. I don't need you falling behind at school. What about August's book? We can FedEx it to her when we get back. Okay. A road trip! This is gonna be great. O proszę, jesteśmy w drodze do sekretnego domku letniskowego, żeby dowiedzieć się, o co chodzi z babcią Helen i tajemniczym mężczyzną. Kto wie, co znajdziemy. Dotarcie na miejsce trochę potrwa. Ale numer... No dobra, rozpoczynamy naszą przygodę, moi drodzy. I to nie lada gratka będzie. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek i mam nadzieję, że chcecie zobaczyć Open Roads więcej. Pamiętajcie więc o kciuku w górę, jeżeli chcecie. O subskrypcji i dzwoneczku wtedy, żaden film was nie ominie ode mnie. W tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało. Pamiętajcie, że moje odcinki powstają dzięki wsparciu patronów z Patronite'a. Link do niego macie na ekranie i poniżej. Moją stronkę, na której są top listy, mojego Instagrama, Facebooka i wszystkie inne fajne miejsca znajdziecie oczywiście w opisie. No i raz jeszcze pamiętajcie o kciuku w górę, bo to nic nie kosztuje, a bardzo, bardzo wspiera kanał. Dzięki za uwagę, moi drodzy, i do miłego usłyszenia.